Witam, nazywam się Sławomir Majda. Prowadzę portal internetowy poświęcony pracy z własną duszą, a także kontaktowi z Bogiem poprzez modlitwę, poprzez proszenie Go to, aby nastąpiły rozmaite zmiany w życiu moim, w życiu mojej rodziny. Witam, nazywam się Sławomir Majda. Zapraszam na gawędę poświęconą. Witam, nazywam się Sławomir Majda. Zapraszam na gawędę poświęconą. Witam, nazywam się Sławomir Majda. Zapraszam na gawędę poświęconą łamaniu trzeciej części dekalogu, mianowicie zakazu dotyczącego niezapraszania tego Boga do swojego życia, nie wzywania Go do wszystkiego. Ja nie byłem tego świadomy, tworząc mój portal internetowy. Nie byłem świadomy, pisząc 1000 modlitw dotyczących różnych uwikłań, różnych problemów, z którymi się spotkałem, czy spotkali moi znajomi, rodzina, z którymi trzeba było pójść do Boga i powiedzieć: Panie Boże, no ja to mam, a tego nie chcę. Tak? I po upływie pewnego czasu, niekiedy bardzo krótkiego, następowały pozytywne zmiany, czyli wezwanie Boga do wszystkich spraw nie jest tym samym, co powiedzenie, że Panie Boże, siedź od nas z daleka. Treść tego trzeciego przykazania przytaczam tutaj. Ja pozwolę sobie ją przeczytać. Nie będziesz używał imienia Pana Boga Twego nadaremnie, bo nie ujdzie karania, kto by dla próżnej rzeczy użył imienia Jego. To jest zapis z Księgi Wyjścia, pozycja 20. Później przytoczone jest to po raz kolejny w innej już Księdze Starego Testamentu. I zorientowałem się, z tego powstał ten film, że ja łamię tę część dekalogu. Nie czuję się z tego powodu winny, że zapraszam Boga, bo On mi odpowiada w formie pozytywnych skutków. Proszę o pieniądze, dostaję. Proszę o uzdrowienie własne czy kogoś, o poprawę relacji rodzinnych. I to się zmienia. Czyli jestem wysłuchany, moje modlitwy są wysłuchane, nie czuję się tym, który czekałby na jakąś karę dotkliwą czy mniejszą w perspektywie dłuższego lub krótszego czasu. Dołączyło do mnie kilkadziesiąt osób, które też pracują w podobny sposób i to pracujemy intensywnie. To jest kilka godzin pracy z intencjami dziennie. Pracy z intencjami, pracy z modlitwą, proszenia, oczekiwania, nasłuchiwania. Boże, co Ty byś na to powiedział? Te odpowiedzi przychodzą. I wychodzi, że jest to sprzeczne z tym trzecim przykazaniem. Gdzieś jest, nie wiem jak to zdefiniować nawet, jakieś przekłamanie. Albo to nie ma sensu i to zdanie nie pochodzi od Boga, albo Bóg nie wie, że dekalog obowiązuje. Albo go łamie sam. Ja nie byłem świadomy, że takie łamanie dekalogu tutaj ma miejsce. Proszę Państwa, myślę, że mógł powstać celowy błąd bądź zafałszowanie w momencie, w którym Mojżesz te przykazania wdrażał w narodzie izraelskim, kiedy je promował. Były bowiem dwie wersje tego dekalogu. Jedne na złotych tablicach, które on zniszczył, złamał. Tak naprawdę to nie wiemy, jaka była ich treść. One się nie zachowały. Znana jest druga wersja. Być może, że tu gdzieś ktoś coś namieszał. Jakkolwiek było, skutki tego
no, są takie, że społeczeństwo współczesne, powiedzmy Europa Zachodnia, ten świat cywilizacji technicznej, tego Boga wyparł. Zaproszone zostały bóstwa, stworzone zostało bóstwo Jezusa, różni święci, boska Matka. I te postacie są bardziej czczone, szanowane niż Bóg. Do tych postaci kieruje się modlitwy różnych świętych, różne bóstwa bogów wschodu, zachodu prosi się o pomoc, a Bóg jest tam gdzieś na marginesie. No zresztą wystarczy wejść do pierwszej lepszej świątyni praktycznie gdziekolwiek, żeby stwierdzić, no, kto jest czczony poza Bogiem. Może to wynikać z zakazu zaproszenia Boga do siebie, do życia, do rodziny, do wszystkich działań. Ponieważ sam mam pozytywne tego skutki, że zaprosiłem tego Boga, no życzę Państwu zaproszenia Go do wszystkiego, do relacji intymnych, do poprawy jakości doświadczeń seksualnych, do uzdrowienia relacji z dzieckiem, z żoną, z mężem odpowiednio, do poprawy finansowej. No i życzę, aby te skutki Państwo odczuli, aby to nie były tylko prośby czy wołania rzucane na wiatr, ale też, aby darzyło się wszystkim zgodnie z wolą Boga. Dziękuję.